Jako że bardzo lubię takie klimaty, dzisiaj pirackie serie, pirackie monety. Zapraszam do oglądania. Witam wszystkich. Jako że jestem, tak jak mówiłem w wstępie, fanem wszelkiego typu pirackich filmów, pirackich przygód i tego typu rzeczy, strasznie też lubię monety z pirackimi motywami. No i dzisiaj chciałem przedstawić Wam dwie takie serie, które są w moim zbiorze, no i które właśnie nawiązują do takich klimatów. Bardzo lubię się zaczytywać w książkach tego typu o tematyce właśnie przygód piratów. Mega kozacki film Black Sails, pewnie oglądaliście. No ja uwielbiam, jeden z lepszych seriali i naprawdę polecam. Więc strasznie fajnie było, gdy Royal Australian Mint wypuściło serię, którą oczywiście musiałem mieć. A było to też wtedy, gdy zaczynałem tak naprawdę zbierać sreberko. No i to jest ta seria, o której chciałem dzisiaj Wam powiedzieć. Jest tu przed Wami pierwsza moneta z serii Pirate Queens. Oczywiście 1 uncja. Ta bita w 2021. Aby ją dostać, akurat złamałem jedną z moich zasad, czyli właśnie goniłem serię do tyłu, bo pierwszą monetę z tej serii, którą kupiłem, to była druga pozycja. No niemniej, no strasznie mi się podobają. Bardzo fajne przedstawienie tego pirackiego statku, piracki herbik na dole. No i kto to była? Anna Bonny. Bardzo znana piratka, także w filmach i w popkulturze. Postać no nietuzinkowa. W sumie bardziej znana z tego, że połączyła swoje siły i związała się ze znanym piratem Jackiem Rachmanem. A o nim będzie w drugiej serii, o której mówię. No i co? Uciekła, była nieślubnym dzieckiem prawnika i pokojówki, więc no w tamtych czasach no to skandal. Ojciec zostawił ją bez środków do życia, więc mając zaledwie 19 lat uciekła na Karaiby, do New Providence, wtedy do portu w Nassau, gdzie no piraci mieli swoją siedzibę. No i tam zdobyła szacunek wśród piratów, poznała właśnie Jacka Rackhama i w 1719 roku wyruszyli na morze, kradnąc statek i siejąc postrach. Więc bardzo fajna. Jest to też fajna postać, dlatego że większość piratów kończyła jednak na stryczku. Anna Bonny zaszła w ciążę i to ją uratowało przed powieszeniem. Nie wiadomo, co dalej z nią było, ale jest taka hipoteza, że no, osiedliła się w Stanach i tam ponoć urodziła aż 8 dzieci, więc jacyś potomkowie znanej piratki gdzieś tam mogą być. No, pierwsza moneta w serii, Royal Australian Mint, naprawdę fajna.
Co fajne w tej serii, że bicie tylko 10 000 sztuk. Nie ma już więcej. Są tylko tyle monet. No, tak jak powiedziałem, ja ją goniłem do tyłu. Akurat w tym przypadku, no, teoretycznie przepłaciłem, ale płaciłem wtedy z takich punktów benefitowych, więc kupiłem ją na Allegro za te punkty, więc praktycznie dla mnie za darmo. Ale jakby podliczając, no to zapłaciłem 215 bodajże wtedy złotych. No a teraz, tak jak szukałem, to chyba 250 najtaniej. Nie ma jakiegoś mega wzrostu, natomiast akurat ta pierwsza no, jest dużym, no, ma dużą cenę. Nie wiem jak na rynku wtórnym, bo to jest raczej problematyczne. Jako inwestycja nie ma chyba na nie wzięcia. No nie próbowałem sprzedać, bo ja strasznie je lubię. Jak widzicie, przełożyłem też do Intercepta, bo fajna, bardzo lubię tą serię. Dobra, przejdźmy, bo rozgadałem się trochę. Przejdźmy do drugiej monety z tej serii. Druga moneta z serii i od niej ja zacząłem moją przygodę z tą serią. Akurat kupiłem ją też na górce, bo mówię, ja wtedy zaczynałem zabawy, więc jeszcze tam nie czaiłem. I chyba 168 zł wtedy zapłaciłem. Natomiast no teraz cena jej u dealerów właśnie dobiła do tej wartości znowu. Tak jak poprzednia, tylko 10 000 sztuk, więc to daje jakąś pełną taką wartość. Co przedstawia? Tutaj mamy zupełnie, zobaczcie, inny okręt, widać charakterystyczne żagle. Jest to chińska piratka, nie, zabicie, nie wiem jak się czyta, Qingxin. No i to jest naprawdę prawdziwa królowa mórz, dlatego że ona w którymś momencie miała pod sobą nawet kilkaset okrętów, siała postrach na morzach i naprawdę była, no panowała tam. Też żyła w latach takich właśnie typowo pirackich, czyli 1775-1844. No bardzo fajne. Zobaczcie, nie ma tutaj tego pirackiej czachy, ale mamy takiego Feniksa lecącego nad okrętem. Druga moneta serii. U mnie też w Intercepcie, bo mówię, ta seria, na razie ją trzymam. Tam rośnie jej wartość bardzo powolutku tej serii. Oczywiście po 1 uncji, więc cena srebra, no na razie można powiedzieć, że też przepłaciłem. Ale monety bardzo fajne. No dobra, no i trzecia moneta z tej serii. Trzecia moneta z serii Queens, Królowe Piratów. Mary Read. Krwawa Mary. Czerwona Mary. Tak naprawdę wczesne lata totalnie nieznane, ale Mary znana jest z tego, że przebierała się za mężczyznę i w młodym wieku już matka przebierała ją za chłopca, bo była samotnie wychowującą wdową, chciała chronić ją przed biedą. No i Mary, podając się za chłopca, pracowała jako posłaniec, a potem zaciągnęła się do wojska. No i walczyła w różnych bataliach we Flandrii, zakochała się w żołnierzu, z nim też prowadziła gospodę, ale po śmierci męża zaciągnęła się na statek, który płynął do Indii Zachodnich. A tak się zdarzyło, że na statek ten napadł słynny Caliaco Jack, czyli Rackham, o którym wcześniej mówiłem, razem z Anną Bonny. No i Mary Read zaciągnęła się do nich. Była z nimi razem, pływała, podbijała, napadała.
były przypadki, że w czasie pijackich imprez tylko Mary i Anna były na tyle trzeźwe, że mogły się bronić i tylko one walczyły w trakcie walki, napadu wojsk gubernatora. No niestety Merit zmarła w więzieniu. Chcieli ją powiesić, ale no, na tyle długo trzymali ją w więzieniu, że zmarła tam. Nietuzinkowa postać. Bardzo fajnie pokazana monetka. Natomiast tutaj ja akurat troszkę byłem taki trochę... Zobaczcie. Anna Bonney, Merit. Praktycznie te same przedstawienie. Tutaj dodali z tyłu płonący okręt, nazwijmy to. Jedno i drugie bardzo podobne. Takie trochę pójście na łatwiznę, ale niemniej też fajna moneta. Oczywiście tylko 10 000 nakład, ale moneta z pewną premią, a zobaczcie, nie wiem czy widać dobrze, już mi powchodziły milki. To jest mimo interceptowi, o tu dobrze widać chyba będzie, duże milkasy oczywiście wpływają na wartość takiego numizmatu. No i co? To co najbardziej mi się nie podoba, mimo że kurde monety cudowne, monety świetne, ja je uwielbiam, to Royal Australian Mint zrobiło mi psikusa i skończyło serię na tej trzeciej serii. Zaczynając właśnie zabawę ze srebrem, chciałem właśnie kontynuować. Mówię, dobra, jedną do tyłu mogę skoczyć właśnie po Annę Bonney, ale spodziewałem się 8, nie wiem, 10 monet w tej serii, a tutaj po trzeciej koniec serii. No być może nie było popytu, może nie było wzięcia na tą serię. Niemniej seria teraz, tak jak powiedziałem, powolutku, ale cały czas rośnie. Już w tych pierwszych cenach raczej nie można kupić. Więc trzymam. No na razie trzymam, bardzo mi się podoba. Poza tym jest to dla mnie też taka pamiątka tych początkowych czasów, kiedy zacząłem zbierać monety. Jako że, tak jak mówiłem, bardzo lubię te klimaty pirackie, w tym samym czasie jak zbierałem Królowe Piratów, pojawiło się coś takiego. No, przecudo. 2022, nie wiem czy widać. Pierwsza moneta serii Pirackie Bandery. I pierwszą monetą był Kaliako Jack, przedstawiający Jolly Rogera, czyli tą taką słynną czaszeczkę ze skrzyżonymi, tym razem nie piszczelami, a 2 takimi szablami, mieczami. No świetnie, tym bardziej, że strasznie mi pasowało. Słynny właśnie Jack Rackham, ksywka Kaliako Jack, który no, około 1680 się urodził, 1700 zmarł, angielski pirat na Karaibach pływający. Najpierw był w załodze Charlesa Wayne'a, też znanego pirata. No z nim generalnie walczył przeciwko gubernatorowi Woodsowi Rogersowi. No i wybrano go na kwatermistrza, gdzie zastępował Wayne'a, który no, został tam przez chwilę pojmany. No z Kaliako Jack po jakimś czasie wyrobił sobie taką renomę, że zdobył własną załogę. No i wspólnie potem właśnie z poznaną Anną Bonney wspólnie tworzyli parę, która terroryzowała Karaiby. Kaliako Jack jest wydawany, te pirackie bandery, przez Private Mind. To zobaczcie te tło. To jest to, co mi się strasznie podoba. No, to nie łapie ostrości. O, zobaczcie. Tło jakby falowało. Naprawdę mamy tutaj banderę. Z tyłu oczywiście królowa.
ale też falująca bandera. No bardzo mi się to podoba. Oj. Dlatego oczywiście zakupiłem więcej, zwłaszcza, że to jest pierwsza w serii. No i potem bardzo długa cisza. Pojawiły się i zamilkło. Bardzo się bałem, że będzie się z nimi działo to samo, co z Królowymi Piratów, czyli nie wiem, nie było wzięcia i seria no umrze śmiercią naturalną. Ale nie, wreszcie w tym roku pojawiła się kolejna piracka bandera. Kolejna, druga w serii pirackiej bandery. Tym razem pokazana bandera chyba najbardziej znanego pirata tamtych czasów, tamtego okresu, czyli Edwarda Teacha, zwanego Czarnobrodym. Akurat samo wyobrażenie no, nie podoba mi się jakoś tak bardzo jak Kal Jako. Znaczy jest różnica. Natomiast no jest to bardzo historyczne przedstawienie wizerunku bandery Czarnobrodego. No, przekozacka postać. Edward Teach, zwany Czarnobrody, no naprawdę terroryzował w tych pirackich czasach wybrzeża Karaibów, wybrzeża Stanów. Oczywiście w Providence sobie pływał, w Zatoce Delaware. Jego okręt bardzo znany, królowa, Zemsta Królowej Anglii. Nie, chyba nie. Zaraz wam powiem, bo muszę sprawdzić. Coś z królową było, no żeby zapomnieć. Zemsta Królowej Anny. Zemsta Królowej Anny. No i co? Postać weszła do popkultury wręcz. Także w tamtych czasach londyńska prasa była zawalana dokonaniami Teacha alias Czarnobrody. Jest dużo zachowanych litografii, gdzie właśnie ponoć sobie robił warkoczyki na brodzie, do którego przyczepiał ląty, którymi podpalał, czy tam działa, czy pistolety. Właśnie ponoć nosił ze sobą 6 czy 8 nawet pistoletów, którymi sprawnie operował w czasie abordaży i walki gdzieś tam wręcz. No ponoć kozak, przekozak. Miał bardzo dużo różnych, łącznie z tym, że zablokował port w Charleston bodajże. Pobierał takie trybuty, żeby odblokować. No łupił wszędzie bobec. Fajny klimacik, że tutaj też znowu monety, sreberko, złoto raczej. Znaleziono jeden z największych skarbów, legendarny skarb Czarnobrodego. Pojedynczy łup szacowany na 350 000 ówczesnych funtów sterlingów. No a u wybrzeży, w latach 90. u wybrzeży Karoliny odnaleziono wrak właśnie tej zemsty Królowej Anny, więc tam też może jeszcze się coś znajdywać, bo go, z tego co wiem, nie przeszukali do końca. Znowu te tło, zobaczcie, bardzo fajnie sobie faluje. Bardzo mi się podoba ta seria. No i mam nadzieję, że będzie kontynuowana. Z tego co widzę, Private Mind jednak prowadzi taką politykę, która mi się strasznie podoba, też, że jedna moneta rocznie, więc mamy już dwie i rzeczywiście one co roku, Kal Jako i Czarnobrody, wychodziły. Nakład 15 000 sztuk, więc też daje jakąś tam szansę wzrostową. No polecam. Bardzo, bardzo fajne serie. No to tyle w tym odcinku.
bardzo dziękuję Wam za subskrypcję, za oglądanie, za komentarze, bo też się zdarzają i bardzo mnie mobilizują do pracy. No co, do następnego odcinka. Na razie.